Nissan Qashqai 2023 pozostaje jednym z najbardziej znanych, rodzinnych SUV-ów, ale teraz ważna decyzja, należy pomiędzy Mild Hybrid a nowym e-Power. Obie mają etykietę EXO, żadna z wersji nie wymaga podłączenia do ładowarki i obie wyglądają podobnie na zewnątrz. Jednak reakcja, zużycie paliwa, cena i wrażenia z jazdy bardzo się zmieniają. Zobaczmy, który z nich będzie najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb. I co powinieneś sprawdzić przed podpisaniem umowy. Model nie należy do zupełnie nowej generacji. Jest to zmodernizowany Qashqai J12 z geometryczną osłoną chłodnicy, nową konstrukcją świateł i bardziej połączonym wnętrzem. Nowością na rok 2026 jest e-Power trzeciej generacji. Dostarcza 190 koni mechanicznych w normalnym trybie jazdy i osiąga 205 w trybie sport. Redukuje hałas do 5,6 dB i oferuje najwyższą deklarowaną wydajność. Nissan wydłuża także zakres przeglądów do 20 000 km lub 1 roku. Oferta hiszpańska obejmuje wykończenia Accenta, N-Connecta, N-Design, Tecna i Tecna Premium. W lipcu 2026 roku promocja Mild Hybrid o mocy 158 koni mechanicznych miała promocyjną cenę zaczynającą się od 2870 € z finansowaniem i dostawą używanego samochodu. e-Power Accenta kosztował 30 400 € w gotówce lub 31 50 € w postaci finansowania. Nie porównuj tylko miesięcznej opłaty. Poproś pisemnie o zaliczkę, prowizję, odsetki, opłatę końcową, wyposażenie i pełną cenę końcową. Ma 4,43 m długości, 1,84 m szerokości bez lusterek i 1,63 m wysokości, a rozstaw osi wynosi 2,67 m. Nadal jest łatwiejszy do parkowania niż wiele średniej wielkości SUV-ów, choć jego szerokość wymaga już ostrożności w wąskich garażach. Widoczność do przodu jest dobra, a kamery bardzo pomagają, ale zależą od wykończenia. Ze względu na komfort i cenę opon koła o średniej średnicy są bardziej sensowne niż koła 20-calowe. Wewnątrz, w zależności od wersji, dostępny jest centralny ekran o przekątnej 12,3 cala, bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto. N-Connecta i nowsze wersje mogą integrować aplikacje Google Maps, Google Assistant i Google Play. System kamer zapewnia 360-stopniowy widok z góry oraz przydatny widok pokazujący teren ukryty za maską w wersjach wyposażonych. Prezentacja jest nowoczesna, chociaż kilka atrakcyjnych funkcji i materiałów jest zarezerwowanych dla drogich opakowań. Przednie fotele zapewniają wysoką postawę i szerokie możliwości regulacji. Tylne siedzenia zapewniają rozsądną przestrzeń dla 2 dorosłych osób, a rozstaw osi pomaga w przypadku nóg. Wielką rodzinną zaletą jest to, że tylne drzwi otwierają się niemal pod kątem 90 stopni, co ułatwia umieszczenie fotelika dziecięcego. Mimo to tylne środkowe siedzenie jest węższe, a tunel środkowy zmniejsza komfort. Przyjdź na test z własnym fotelikiem i sprawdź ISOFIX, dostęp i rzeczywistą przestrzeń. Bagażnik reklamuje pojemność do 504 litrów i do 1447 litrów przy złożonych oparciach tylnych siedzeń, chociaż konkretna liczba zmienia się w zależności od silnika, systemu dźwiękowego i konfiguracji podłogi. Odwracalne tace umożliwiają oddzielenie lub przytrzymanie ładunku, a elektryczna brama sterowana bez użycia rąk ma wysokie wykończenie. Sprawdź przestrzeń pod podłogą, koło zapasowe i czy zmieści się wózek lub walizki bez wyjmowania tacy. e-Power działa jako układ hybrydowy szeregowy. Silnik benzynowy wytwarza energię elektryczną, ale koła zawsze napędzane są przez silnik elektryczny. Dlatego przyspiesza płynnie i natychmiastowo, bez konieczności zmiany sprzęgła czy zmiany biegów. Akceptuje 4,3 litra na 100 km, 98 g CO2 i do 1222 km na jednym zbiorniku paliwa. Nie podłącza się i nadal zużywa benzynę. Na szybkich autostradach jego przewaga nad konwencjonalną hybrydą może zostać zmniejszona. Mild Hybrid wykorzystuje silnik benzynowy, jednomaczyk turbo ze wspomaganiem elektrycznym 12 V. Wersja o mocy 140 koni mechanicznych ma manualną skrzynię biegów, a wersja 158 ma różne kombinacje przekładni i trakcji, w zależności od wersji. Jest bardziej konwencjonalny, lżejszy i zwykle tańszy niż e-Power. W zamian nie może zaoferować takiej samej jazdy na napędzie elektrycznym, ani takiego samego udoskonalenia w korkach. Jest to logiczne w przypadku autostrad, małych rocznych przebiegów lub tych, którzy preferują znany system. W mieście e-Power jest najprzyjemniejszą wersją ze względu na ciszę, reakcję i stopień e-pedal step, który zwiększa retencję po zwolnieniu pedału przyspieszenia. Na drodze Qashqai przedkłada stabilność i wygodę nad sportowy charakter. Duże opony utrudniają jazdę po nierównościach i mogą zwiększać hałas. Wypróbuj powolne manewry, połączenie, drogę ze zniszczonym asfaltem i autostradę. W ten sposób dowiesz się, czy wolisz elektryczną płynność e-Power, czy bardziej tradycyjną reakcję Mild Hybrid. Euro NCAP przyznało Qashqaiowi 5 gwiazdek w roku 2021. 91% za ochronę dorosłych pasażerów, 91% za ochronę dzieci, 70% za ochronę niechronionych użytkowników i 95% za systemy wspomagające bezpieczeństwo. Jest to dobra referencja tej generacji, ale nie test z protokołem 2026. Automatyczne hamowanie, kontrola pasa ruchu, martwy punkt, ProPilot i kamera 360 różnią się w zależności od wersji. Oblicz także ubezpieczenie, opony, przeglądy i gwarancję Nissan Plus, która wymaga konserwacji online. Werdykt. Tak. Qashqai 2026 pozostaje zakupem rodzinnym, zrównoważonym przestrzenią, dostępem do tyłu, technologią i łatwością obsługi. Wybrałbym Mild Hybrid, jeśli cena jest dla Ciebie priorytetem, dużo jeździsz lub chcesz mieć manualną skrzynię biegów. Za e-Power zapłaciłbym, jeśli na co dzień jeździsz po mieście, cenisz sobie ciszę i możesz nadrobić różnicę w cenie dzięki mniejszemu zużyciu paliwa. Porównaj z Hyundaiem Tucsonem, Kia Sportage, Toyotą CHR, Renault Austral, Peugeotem 3008 i Volkswagenem Tiguanem z tym samym wyposażeniem.